Cześć, cześć, ja jestem Ania. Dzisiaj pokażę Wam, jak zrobić taką bluzeczkę. Będzie to bluzeczka robiona raglanem od góry do dołu, krótka do pasa, z długimi rękawami. Jeśli chodzi o sam fason, zawsze możecie go zmienić. Możecie zrobić bluzeczkę z krótkim rękawem, bądź też długą. Ja skupię się na tym, żeby pokazać Wam wzór, jak wykonać bluzeczkę, a Wy możecie zadecydować, czy będzie to krótka, czy długa bluzeczka, czy z długimi rękawami. Dodatkowo moje rękawy mają takie rozszerzenia na dole. Bardzo chciałam mieć chociaż jedną taką bluzeczkę. Oczywiście takich rękawów nie musicie robić. Możecie również robić sobie zwykłe, proste rękawy. Bluzeczkę, tak jak wspominałam wcześniej, robimy raglanem od góry. Tak wygląda wzór w przybliżeniu. Być może kojarzy Wam się to ze wzorem Granny, gdzie wykorzystujemy słupki, 3 słupki, przerwa, 3 słupki. Natomiast ja tutaj postanowiłam użyć zupełnie innego wzoru, więc nie jest to wzór Granny, nie dla zmyłki. On jest taki fajny, zobaczcie, jak ja go rozszerzę, stabilny, nie przekręca się tak, a jednocześnie jest taki ładny, ażurkowy, bardzo fajny wzorek. Mam nadzieję, że skusicie się również na taką bluzeczkę i że Was przekonam, żeby sobie ją zrobić. Tak się prezentuje tutaj, może jeszcze z tej strony, od dołu. Moja bluzeczka, przyznam szczerze, jest jeszcze trochę mokra. Bardzo się spieszyłam, żeby sobie nagrać film i chciałam ją wyprać i pokazać, jak będzie wyglądać po wypraniu. Bluzeczka ładnie się ułożyła i fajnie tutaj się prezentuje. Ok, słuchajcie, jeśli chodzi o wykonanie. Robię z włóczki od kokonki. Jest to oczywiście kokonek 100% bawełny organicznej. Możecie oczywiście używać dowolnych włóczek, ale zawsze zróbcie próbkę i sprawdźcie, czy Wam się podoba. Ja polecam używać włóczek cienkich, ma być to włóczka na lato. Ma być to bluzeczka na lato i oczywiście fajnie, gdyby nie była zbyt ciężka i zbyt gruba. Dlatego zawsze na lato najlepiej wybierać sobie właśnie takie cieniutkie włóczki. Jeśli chodzi o szydełko, wybieram szydełko 3 mm, to również możecie sobie dobrać do własnej włóczki. No i tak prezentuje się moja bluzeczka. Jest, jak mówię, jeszcze gdzieniegdzie mokra, ale już prawie wyschła i można niedługo ubierać. Mam nadzieję, że szybko przyjdzie wiosna i będę mogła się cieszyć tą bluzeczką. Dajcie znać, jak Wam się podoba taki krój, czy lubicie takie wzory, czy macie taką bluzeczkę zrobioną właśnie sposobem Granny. Ja tutaj staram się zawsze zrobić coś innego i mam nadzieję, że mi się udało i że Was skuszę, żebyście sobie zrobili również taką wersję. Dobra, wszystko Wam oczywiście wytłumaczę. Pamiętajcie, że ja tworzę wzory takie, które można modyfikować, które należy sobie obliczyć samemu. Zawsze mówię, jak to zrobić, staram się wytłumaczyć, ale pamiętajcie, że wszelkiego rodzaju rzeczy, które Wam nie pasują, zawsze możecie sobie zmienić, możecie wykorzystać swoją inwencję twórczą. Więc oczywiście zapraszam do tworzenia razem ze mną. Oczywiście jeszcze zapomniałam powiedzieć, że wszystkie informacje dotyczące mojej bluzeczki, ile ja zużyłam włóczki i numeru szydełka, będą w opisie pod filmem. Także zachęcam sprawdzić. Oczywiście tam będzie również link afiliacyjny, który przekieruje Was do włóczki, którą możecie zakupić, jeśli chcecie, żeby bluzeczka wyglądała tak jak moja. Oczywiście wszystkim serdecznie dziękuję za używanie linków afiliacyjnych, dzięki których ja mogę sobie dorobić, żeby móc nagrywać filmy, kupować włóczki. Także serdecznie dziękuję, no i zapraszam już na film. Aby zrobić taką bluzeczkę, musimy sobie zacząć od góry. Nabieramy liczbę oczek łańcuszka, która będzie wielokrotnością liczby 6, czyli ostatecznie suma tych wszystkich oczek musi być podzielna przez liczbę 6. Ponieważ wzór, który będę tworzyła, składa się z sekwencji 3 oczek. Dokładnie bąbelek i 2 oczka łańcuszka. Potrzebuję parzystej liczby tej sekwencji tych trójek, dlatego potrzebujemy liczbę podzielną przez 6. Mogłaby być to liczba podzielna przez 3, jak najbardziej, ale ostatecznie ta liczba, która Wam wyjdzie po podzieleniu przez 3, musiałaby być parzysta. Już Wam tłumaczę dokładnie na schemacie. Dla przykładu, ja postanowiłam nabrać 114 oczek łańcuszka.
Moja liczba 114 dzieli się przez 6 i to jest 19. Ale to mnie totalnie nie interesuje. Bardziej interesuje mnie to, żeby dzieliła się również przez 3. A jeśli się dzieli przez 6, to na pewno dzieli się też przez 3. I dlatego potrzebujemy równej liczby, która będzie dzieliła się przez 3. I tą liczbę po podzieleniu przez 3, to jest 38, to jest liczba naszych bąbelków w tej bluzeczce. Dokładnie liczba tych wszystkich tutaj na początku bąbelków. Więc tworząc tą bluzeczkę raglanową, muszę tak podzielić, żeby w danym miejscu było po równej liczbie bąbelków. Dlatego jeśli wybierzecie liczbę podzielną przez 6, na pewno po podzieleniu przez 3 da Wam liczbę parzystą. Potrzebujemy liczbę parzystą, żeby oczywiście równo podzielić sobie na linię raglanową. Jeśli chodzi o przekrój tego sweterka z góry, narysuję teraz linię, punkty, w którym będzie przebiegała linia raglanowa. To są dokładnie te punkty. Narysowałam po 2, ponieważ potrzebuję po 2 bąbelki, po 2 sekwencje 3 oczek, żeby stworzyć sobie taką linię. To jest przód sweterka, to jest tył sweterka i to są rękawy. Moja linia raglanowa wygląda w taki sposób, że w miejscach, gdzie powinien być jeden bąbelek i drugi, tworzę 2. Tak jak wcześniej wspominałam, 2 miejsca są potrzebne, żeby stworzyć linię raglanową. I w tych 2 miejscach zawsze wykonuję po 2 takie bąbelki. Oczywiście wzór pokażę za chwilkę, teraz tylko szybkie wytłumaczenie, jak dobrać liczbę oczek, jak rozplanować sobie bąbelki. Więc tak jak wspominałam, wyszło mi, że mam 38 bąbelków, muszę je rozplanować na cały sweterek. Ponieważ potrzebuję po 2 bąbelki na każde miejsce, gdzie jest raglan, a oczywiście raglany są między rękawami, między panelami, więc mamy 4 takie punkty, więc tak naprawdę potrzebuję 8 takich bąbelków. Więc po odjęciu mam dokładnie tylko już 30 bąbelków, żeby zaplanować panel tylny, panel przedni i oczywiście rękawy. Ja zawsze dzielę sobie tą liczbę na 2, czyli to jest dla mnie 15 bąbelków, żeby zaplanować sobie połowę sweterka, jest mi tak wygodniej. Oczywiście połowę mam na myśli panel przedni i jeden rękaw, ponieważ druga połowa to będzie oczywiście to samo, a prościej operować na mniejszych liczbach. Czyli mam 15 bąbelków i muszę je tak podzielić, żeby część była na panel przedni i część na rękaw. Ja zazwyczaj stosuję taką technikę, że albo wybieram 2/3 na panel przedni i wtedy 1/3 idzie na rękaw, albo 3/4 na panel przedni i 1/4 na rękaw, w zależności od tego, ile mam do dyspozycji oczek i czy rzeczywiście łatwo się liczba dzieli. Tutaj zastosowałam taką technikę raczej 2/3 i 1/3, z tym, że postanowiłam, że zamiast mieć tutaj 5 oczek, wolę mieć mniej na rękawie, ponieważ rękaw zawsze jeszcze się rozszerza dołem, możemy dobrać oczka, więc tym razem postanowiłam troszeczkę mniej niż 1/3 zostawić na rękaw, a pozostałą liczbę zostawić na panel przedni, czyli powiedzmy trochę więcej niż 2/3 wchodzi mi na panel przedni. I oczywiście to samo przepisuję tutaj i mam rozłożone w sumie 30 bąbelków i oczywiście po 2 bąbelki na linię raglanową. To jest mój podział. Oczywiście taki podział musicie sobie sami zrobić, ponieważ to zależy od włóczki, której używacie, szydełka, od rozmiaru, który robicie. Ja Wam pokażę, jak ja robię swoją bluzeczkę. Kiedy przerobicie ze mną tą bluzeczkę, na początku możecie nabrać podobną liczbę oczek. Sami zauważycie, że będziecie wiedzieć, ile takich bąbelków potrzebujecie, żeby mieć odpowiednią szerokość na dekolcie. I wtedy będziecie mogli sobie dopasować liczbę oczek, która będzie oczywiście zawsze wielokrotnością tak naprawdę 6 i zwiększać odpowiednio liczbę oczek, jeśli będzie za wąsko na górze. Jeśli widzicie, że 114 oczek to jest za mało, to dodajcie kolejne 6 i wtedy na przykład możecie rozszerzyć tu panel na panelu tylnym i panelu przednim, bądź na rękawach. Jeśli dodacie 6 oczek, to tak jakbyście mieli 2 bąbelki, więc wtedy możecie dołożyć jeden bąbelek tutaj i jeden bąbelek tutaj. Pamiętajcie tylko, że te liczby muszą być sobie równe i te muszą być sobie równe, bo oczywiście musimy tworzyć 2 takie same rękawy
i 2 takie same panele. Więc w zależności gdzie zwiększacie, pamiętajcie, że musicie zwiększyć 2 razy. Więc jeżeli chcecie zwiększyć o 2 bąbelki w rękawach, to musicie dodać razem 6 oczek. Jeżeli chcecie w ogóle zwiększyć wszędzie, to musicie zwiększyć tutaj bąbelek, tutaj bąbelek, tutaj bąbelek i tutaj bąbelek. Więc tak naprawdę macie 3 plus 3 to jest 6, 9 i 12. Wtedy dodajecie 12 oczek tutaj, tak? Mam nadzieję, że w trakcie robienia i przerabiania sobie próbki zrozumiecie, o co chodzi i sami będziecie w stanie dopracować sobie doskonałą liczbę, która będzie odpowiednia dla tego sweterka, dla szerokości, do włóczki i do rozmiaru. Także ja teraz nabiorę 114 oczek łańcuszka. Czyli bierzemy włóczkę, robimy pętelkę podstawową i nabieramy 114 oczek łańcuszka. Mamy tak, raz, 2, 3, 4. Mam nabrane 114 oczek łańcuszka. Teraz robię jeszcze jedno oczko brzegowe. I pierwszy rząd przerobimy sobie tam i z powrotem. Będzie tak prościej. Ja wolę robić pierwszy rząd, a dopiero później łączyć ze sobą w okrążenie, w okrąg. Jeśli Wam jest wygodniej już teraz połączyć, możecie od razu łączyć. Zaczynamy od drugiego oczka łańcuszka, ponieważ to było oczko brzegowe. Cały rząd przerobimy zwykłymi półsłupkami z narzutem, czyli pobieramy sobie tylną pętelkę od łańcuszka. Tak wygląda łańcuszek z przodu. Gdy odwrócicie, będzie taka środkowa pętelka. Wkładam szydełko do środkowej pętelki, przeciągam, pobieram włóczkę od dołu i przeciągam przez wszystkie 3 pętelki. Znaczę sobie pierwsze oczko. I do końca rzędu wykonujemy półsłupki z narzutem, pobierając tylko środkową pętelkę łańcuszka. Dzięki temu na górze zachowamy ładny łańcuszek, który nam się przyda do wykończenia obrębienia jeszcze tutaj dekoldu. To jest tylko taki początkowy rząd. Za chwilkę przejdziemy już do tworzenia bluzeczki. Dobrze, przerabiamy wszystkie 114 półsłupków z narzutem. Przerobiłam mój łańcuszek. Pamiętajcie, że już teraz na tym etapie powinniście go przełożyć luźno przez głowę. Jeśli robicie dużo rozmiar, to polecam zrobić ten łańcuszek szeroki, ponieważ on się jeszcze troszeczkę może zawęzić w trakcie robienia wzoru. Dobrze, układamy sobie tak łańcuszek, żeby oczywiście zamknąć okrążenie i żeby półsłupki były tak, jak wykonywaliśmy tutaj z przodu. Czyli wzór półsłupków musi być tutaj na prawej stronie. Jeszcze raz, w taki sposób. I oczywiście łańcuszek nie może być nigdzie zawinięty. I połączymy sobie od razu okrążenie. Mam zaznaczone pierwsze oczko, więc wbijam sobie szydełko w to oczko, przeciągam i łączę. To samo można zrobić tutaj na dole. Mamy końcówkę sznureczka, więc wkładam szydełko w pierwsze oczko, które tutaj widzę. Również przeciągam tą włóczkę i zamykam. No i tutaj akurat jakąś pętelkę miałam na końcu. Dobrze. Mamy zamknięte, słuchajcie, pierwsze okrążenie i zaczynamy już tworzyć nasz wzorek. Oczko, które mamy tutaj, jest naszym pierwszym oczkiem i w tym oczku zrobimy od razu linię raglanową. Zaczynamy w ogóle od miejsca, w którym na przykład tutaj stworzymy dwie linie raglanowe, później rękaw, 2 linie raglanowe, panel przedni, 2 linie raglanowe, rękaw, 2 linie raglanowe i panel tylny. Czyli zaczynamy w tym miejscu. Robię oczko łańcuszka, robię narzut, wbijam się w to samo, słuchajcie, miejsce, zobaczcie, w to samo miejsce, które było łączeniowe, przeciągam włóczkę, pobieram, uwaga, przeciągam przez tylko 2 pętelki. Znowu pobieram, znowu wbijam się w to samo miejsce, przeciągam włóczkę, pobieram i znowu tylko przez te 2 pętelki. Teraz mam 3 na szydełku. I znowu robię narzut, znowu wbijam się w to samo miejsce, przeciągam włóczkę,
pobieram przez 2 pętelki, mam 4 i jeszcze raz to samo i w sumie mam 5 pętelek, ale tą ostatnią zostawiamy, przeciągniemy teraz włóczkę przez 4 pętelki, czyli pobieram, przeciągam tylko przez 4 pętelki, to jest ważne i znowu mam 2 pętelki, pobieram i przeciągam przez 2. Zaznaczam sobie to oczko, ponieważ to oczko będziemy później łączyć sobie okrążenie. I tak jak wcześniej wspominałam, zaczynamy od linii raglanowej, więc tak jak tutaj ja miałam, od razu robimy 2 półsłupki w jednym, ale tylko tej części, ponieważ drugą część zrobimy w następnym okrążeniu. Czyli tutaj zaczynamy tylko od zrobienia jednej linii raglanowej, jednej tej dwójeczki, później przejdziemy do rękawu, tą drugą dwójeczkę zrobimy, jak będziemy wracać. Ok, czyli idąc tym torem, robimy 2 oczka łańcuszka i jeszcze raz powtarzamy dokładnie to samo, co tutaj w tym oczku. Czyli pamiętajcie, że robimy 4 takie narzuty. To jest raz, narzut 2 i zawsze za każdym razem przeciągamy tylko przez 2 oczka łańcuszka. Mamy 2, teraz trzeci narzut i znowu przeciągam tylko przez 2 oczka łańcuszka i czwarty narzut i też przeciągam tylko przez 2 oczka łańcuszka. Teraz przeciągnę przez te 4 pętelki, czyli pobieram włóczkę, przeciągam przez 4 pętelki, znowu pobieram i przez 2. I mam zrobione pierwszą linię raglanową. Jestem tutaj. Teraz będę szła w tą stronę i drugą linię raglanową zrobię na końcu. Czyli to jest taki podział niestety pomiędzy liniami raglanowymi, ale tak naprawdę wtedy bardzo ładnie wygląda łączenie i tak sobie zaplanowałam, więc tak robimy. Wzór będzie bardzo prosty, ponieważ będziemy dokładnie cały czas tak samo robić bąbelki i pomiędzy tymi bąbelkami będą 2 oczka łańcuszka, czyli robię 2 oczka łańcuszka, więc pomijam teraz 2 oczka łańcuszka, mam raz, 2, wbijam się w trzecie pętelkę i robię narzut, czyli tak, te 2 pomijam, wbijam się w trzecie i robię dokładnie ten sam bąbel, czyli tak, przez 2, drugi narzut, pobieram, przez 2, trzeci narzut, przeciągam, pobieram, przez 2, czwarty narzut, pobieram, przeciągam przez 4 i przeciągam przez 2. To jest taki pojedynczy bąbelek. I znowu 2 oczka łańcuszka, 2 oczka pomijamy i w trzecim znowu robimy to samo. Ja pobieram włóczkę od dołu i dzięki temu uzyskuję taki efekt. Jeśli nauczyliście się pobierać włóczkę w jakiś sposób w taki, że od góry, efekt może wyjść inaczej. Więc sprawdźcie, czy wygląda ładnie i możecie sobie pobierać jak chcecie, jeśli oczywiście Wam się to podoba. Przez 4 i przez 2. Obecnie wykonujemy rękaw, więc muszę zrobić 4 takie bąbelki. I znowu raz, 2, 2 pomijam, więc wbijam się w trzecią pętelkę i powtarzam to samo. Pamiętajcie, że ostatnie przeciągnięcie to jest przeciągnięcie najpierw przez 4 pętelki, a później przez 2. I znowu raz, 2, 2 oczka łańcuszka, 2 pomijam i w trzecim to samo. Raz, 2, 3, 4, pobieram przez 4, pobieram przez 2. Mam zrobione 4 bąbelki, to jest mój rękaw. Przechodzimy do wzoru na raglan, czyli 2 oczka łańcuszka, znowu 2 pętelki pomijam, w trzeciej wbijam się i robię dokładnie to samo co tutaj, czyli taki podwójny bąbelek. Raz, 2, 3, 4, pobieram przez 4, pobieram przez 2, tutaj 2 oczka łańcuszka i jeszcze raz w tym samym miejscu to samo. Raz,
2, 3, 4, przez 4, przez 2, 2 oczka łańcuszka, znowu pomijam 2 i znowu robię jeszcze raz linię raglanową. Pamiętajcie, tutaj obok siebie są dwie linie raglanowe, z tym, że tą ostatnią wykonamy na końcu. Tu mamy przez 4, raz, 2 i raz, i jeszcze raz, i raz, 2, 3, 4, przez 4 i przez 2 i 2 oczka łańcuszka. Tak wygląda podwójna moja linia raglanowa. To jest dokładnie to. Teraz robimy panel przedni, czyli 11 takich bąbelków tutaj i znowu dokładnie tak samo. Za każdym razem pomijam 2 oczka łańcuszka, wbijam się w trzeci i przerabiam bąbel. 2, 3, 4, raz, 2 i znowu 2 pomijam, wbijam się w trzecim. Mam nadzieję, że pomału staje się już jasne, jak będziemy wykonywać ten wzór. Naprawdę bardzo fajnie i bardzo szybko się go tworzy, a zwłaszcza gdy już przygotujemy sobie ten pierwszy początkowy rząd, to później już pójdzie bardzo szybciutko. Pamiętajcie tylko, że tutaj mam właśnie 4 i raz i 2. To zaciągnięcie tutaj na tą jedną pętelkę podwójną jest ważne, dzięki temu właśnie ten wzór troszeczkę inaczej wygląda niż grani, ładnie się trzyma i jest taki fajny, pełny. Dobrze, słuchajcie, tu muszę zrobić 11, zrobię 11 i zaraz do Wam wracam. Dobrze, zrobiłam sobie 11 takich bąbelków, licząc zaraz od tego za tym reglanem. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. I teraz zrobię 2 oczka łańcuszka i przechodzę znowu do tego samego co tutaj, czyli dokładnie wykonujemy tak samo. Czyli 2 oczka pomijam, w trzecim wbijam szydełko i przerabiam taki podwójny bąbelek. 3 i 4 i raz i 2 i jeszcze raz w tym samym miejscu tu się wbijamy i raz, 2, 3, 4, przez 4, przez 2, 2 oczka łańcuszka i jeszcze raz to samo, pomijamy 2 i robimy w trzecim oczku. 2, 3, 4, raz, 2 i za każdym razem 2 oczka łańcuszka pomiędzy bąbelkami. Mamy 2 i przechodzimy znowu do rękawa, czyli 4 bąbelki. I tak samo. Trzy i 4 i raz i 2 i tutaj znowu. Pamiętajcie, żeby sobie tutaj dobrze popatrzeć, które to jest trzecie oczko, żeby Wam nie brakło oczek albo nie zostało na końcu. No też się tak może zdarzyć. Dobrze, jeszcze zrobię sobie 2. Dobrze, 4 zrobione, rękaw zrobiony, znowu robimy linię raglanową, dokładnie tak samo, czyli znowu pomijam 2 oczka i w trzecim. Bardzo prosty wzór, a bardzo fajnie wygląda, zwłaszcza po wybraniu, kiedy te bąbelki się po prostu ładnie ułożą. Raz i 2, raz
2, 3, 4, przez 4, no i jeszcze jeden taki podwójny. No i słuchajcie, zostało nam do zrobienia panel tylny albo przedni, w zasadzie wszystko jedno, bo one są bardzo podobne do siebie. Muszę zrobić 11 takich tutaj bąbelków i jeszcze w ostatnim rzędzie będziemy robić tutaj linię raglanową, tylko przerobię te 11 i powiem Wam, jak będziemy łączyć. Dobrze, zrobiłam sobie 11 moich takich bąbelków, to jest dokładnie to i jestem teraz tutaj. I teraz musimy zrobić jeszcze jeden taki podwójny bąbelek. Jeśli dobrze sobie policzyliście oczka i nic nie pomyliliście się i nie pogubiliście się, a ja mam tutaj prawdopodobnie też dobrze, to na końcu zostają Wam 5 oczek. Zostaje 1, 2, 3, 4, 5. I środkowe oczko, to właśnie tutaj to trzecie, to jest 2 oczka, to są 2 oczka tutaj przerwy, w środkowym bąbelek, no i oczywiście 2 oczka przerwy. I jeśli jest 5 oczek, to znaczy, że jest dobrze. Tylko że w tym środkowym robimy dokładnie to samo, co tutaj. Czyli tutaj przerabiamy sobie podwójny ściek. Czyli zobaczcie, ten ostatni to jest dokończenie linii raglanowej. O. I jeszcze raz, 2 oczka łańcuszka. I jeszcze raz w tym samym miejscu to samo. 3, 4. Ok, zobaczcie. Mamy zrobiony pierwszy rząd. Jeśli już zrobiliście ten rząd, to już wszystko inne pójdzie bardzo łatwo. Robimy 2 oczka łańcuszka i łączymy tutaj z tym oczkiem, które sobie zaznaczyłam. Zobaczcie. Jeszcze zanim wypnę znacznik, wkładam szydełko i robię oczko ścisłe. Tutaj. W taki sposób. Jeśli się okaże, że tutaj powstaje Wam za wielka różnica w stosunku na przykład do tej, bo tak może być, ponieważ łączymy tu oczkiem ścisłym, zawsze możecie pomiędzy tutaj zrobić jedno oczko i oczko ścisłe. I teraz, słuchajcie, przechodzimy do rzędu drugiego. I będziemy pracować cały czas tak samo. W zasadzie każdy rząd jest taki sam. Będziemy pracować teraz, tworzyć bąbelki tutaj, pomiędzy tą przestrzenią, w każdym miejscu, gdzie tylko widzicie. I teraz tak, żeby przejść do tego miejsca, po połączeniu wkładam szydełko w środkową tutaj pętelkę i znowu robię takie oczko ścisłe. Dzięki temu jestem już w środku. Jak gdyby sobie przechodzę. I teraz znowu robię oczko do góry. I tutaj przerabiam dokładnie to samo, czyli zobaczcie, ten bąbelek, 1, 2, 3, 4, przez 4 i przez 2. I znowu znaczę sobie właśnie to oczko, z którym później połączę, tak jak tutaj, okrążenie. I jeszcze raz. W tym samym miejscu przerabiam linię raglanową. 1, 2, 3, 4, przez 4 i przez 2. I teraz, tak jak Wam wcześniej wspominałam, pracujemy już tylko w tej przestrzeni pomiędzy bąbelkami. Za każdym razem, w każdym rzędzie już nie musimy odliczać, pomijać 2 oczek, tylko pracujemy w tej przestrzeni. Czyli zobaczcie, robimy 2 oczka łańcuszka, narzut, wbijam się tutaj w pierwszą wolną przestrzeń i przerabiam bąbel. 2, 3, 4, raz i 2 i znowu 2 oczko łańcuszka i znowu w tej przestrzeni tutaj, tu gdzie robiliśmy 2 oczka, przerabiam bąbelek. 3, 4,
I raz, i dwa. I znowu tutaj. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz i dwa oczka łańcuszka. I tutaj teraz mam przestrzeń. Raz, dwa, trzy, cztery. I tutaj mam ostatnią przestrzeń do rękawa, czyli raz, dwa. I tutaj sobie wbijam i przerabiam. Ok, zobaczcie. I tak naprawdę przerobiliśmy sobie rękaw. No i mieliśmy 4 takie bąbelki, a teraz będziemy mieć 5. Raz, 2, 3, 4, 5. To jest troszeczkę takie inne zwiększanie, ponieważ pracujemy w przestrzeni pomiędzy bąbelkami, więc tak naprawdę tworzymy taką piramidę, dokładając za każdym razem z jednego boku o jeden bąbelek. Czyli te zwiększenia tutaj, one się w taki śmieszny sposób tworzą pomiędzy tymi przestrzeniami i tak naprawdę tworzymy, zwiększając tylko o jeden taki wzór ściek, czy też bąbelek. Ja już zaczęłam nazywać bąbelek, ale wiem, że to nie jest taki typowy bąbelek. Taka kratka się tworzy, zobaczcie. I w następnym okrążeniu znowu będziemy przerabiać w tych miejscach, gdzie mamy 2 oczka łańcuszka. Zobaczcie, teraz zrobię 2 oczka łańcuszka i przerabiamy cały czas tak samo tutaj tą linię. Ona się też nie zmienia, cały czas w ten sam sposób. Czyli tutaj będą 2 takie krateczki, czy też bąbelki. I raz, i 2. I znowu to samo. Raz, i 2. I tutaj ostatni. I cyk. I znowu raz, 2. Tą przestrzeń zostawiamy. Tutaj wyjątkowo w tej przestrzeni pomiędzy tutaj tymi 2 nie dzieje się nic. Od razu przechodzimy tutaj. Czyli tu, zobaczcie. Raz, 2, 3 i 4 i przez 4 i przez 2. Raz, 2. I ostatni bąbelek w mojej linii. 2, 3 i 4 i raz, i 2. I tak jak Wam wcześniej wspominałam, zobaczcie, linia raglanowa wygląda tak samo. Tutaj w tej przestrzeni nie robimy nic. Tak naprawdę za każdym razem w danym panelu będzie się zwiększało o jeden taki bąbelek. Czyli teraz zaczynaliśmy od 4. Raz, 2, 3, 4. Teraz będziemy mieć 5. Raz, 2, 3, 4, 5. A gdy będziecie robić kolejne okrążenie, to zobaczcie, mamy raz, 2, 3, 4, 5 i 6. I znowu będziecie mieć 6. Później 7, 8, 9. To rozszerzenie nie jest zbyt wielkie, nie jest zbyt duże. To jest takie bardzo, powiedzmy, rozszerzenie delikatne, dlatego ten korpus, który tworzymy, musi być już w miarę szeroki tutaj w tej części. Musi w miarę fajnie leżeć i nadawać się już do przełożenia przez głowę. Aczkolwiek ja jak tworzę ten korpus, to też mam tak na styk, bym powiedziała, natomiast on nie stworzy nam docelowej szerokości swetra, ponieważ będziemy sobie pod rękawem rozszerzać cały sweter. Ja za chwilkę Wam o tym powiem jeszcze później, natomiast oczywiście teraz tworzymy cały czas tak samo. Każdy rząd jest dokładnie taki sam. Oj, tutaj mi pętelka zeszła. Czyli w miejscach pomiędzy bąbelkami tworzymy bąbelki i za każdym razem powiększymy tak naprawdę o jeden bąbelek na każdym panelu. Tylko w miejscu, gdzie jest tutaj ta linia, jest tutaj pusto, czyli tutaj nie zaczepiamy nic. No i zobaczcie, tutaj z kolei miałam 11 bąbelków, więc powinna mieć w tym rzędzie już 12. Raz i 2 i znowu pomiędzy. Raz, 2, 3, 4 i raz i 2. I tak, dojdę sobie znowu do tego miejsca tutaj. Ok, i przerobiłam kolejny
panel, czyli tutaj tam, gdzie miałam 11, teraz mam 12. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 i przechodzę do mojej linii, którą zawsze wykonuję tak samo. I tutaj pamiętamy, że pomiędzy tymi podwójnymi bąbelkami robimy tylko 2 oczka łańcuszka. Tutaj nie przerabiamy w tej części. Dobrze, słuchajcie, ten rząd dokończę już sama, bo to jest cały czas wykonywanie tego samego, co wcześniej Wam pokazałam. Tu się tylko zmienia to, że pracujemy pomiędzy liniami i zwiększając o jeden bąbelek na danym miejscu. I dojdę do tego punktu, żeby Wam jeszcze raz pokazać to łączenie. Zobaczcie, jestem już prawie na końcu, zrobiłam wszędzie dokładnie tak samo. No i tutaj oczywiście też robimy naszą ostatnią linię raglanową, ostatni punkt, czyli wykonujemy dokładnie to samo. I jeszcze tutaj jeden, 2, 3. I tutaj, tak jak Wam wcześniej wspominałam, można dołożyć jedno oczko łańcuszka, a można 2. To wszystko zależy od tego, czy bardzo Wam się tutaj ta część wyciąga. Ja na razie zrobię 2 i oczywiście połączę tutaj z tym oczkiem, tak jak wcześniej Wam pokazywałam, takim trochę wyciągniętym, ono jest troszeczkę takie mniejsze, dłuższe. Połączymy oczkiem ścisłym i od razu przejdziemy oczkiem takim ścisłym również do drugiego rzędu. Tak jak Wam wspominałam, jeśli zauważycie, że ta przestrzeń jest większa od tej, ponieważ dodatkowe oczko ścisłe robimy, zawsze można się wrócić i zrobić tutaj tylko jedno oczko łańcuszka, od razu połączyć z jednym oczkiem, teraz mi trochę uciekło, w taki sposób i przejść tutaj do środka również oczkiem ścisłym. Wtedy zachowamy mniej więcej taki sam odstęp tutaj, co tutaj. I słuchajcie, robimy cały czas tak samo. Naprawdę, trzeci rząd jest dokładnie taki sam. Znowu zaczynamy od oczka do góry i zrobienia dosłownie jeszcze raz tego samego tutaj podwójnego bąbelka. I znowu raz, 2. No i oczywiście później już sobie zaznaczamy tą pętelkę. I pracujemy dalej. Czyli zwiększanie na tym poziomie polega na tym, że robimy pomiędzy bąbelkami. Zawsze tworzy nam się jedno większe przestrzeń więcej za każdym rzędem, dlatego powstaje nam co jeden rząd o jeden więcej bąbelków. Czyli w tym momencie po zrobieniu bąbelka robimy tu bąbelek, tu pomiędzy. Tu zostawiamy 2 oczka łańcuszka, tu znowu raglan i tu. I cały czas dookoła budujemy tak samo. Naprawdę nic się tutaj nie zmienia. Ja jedynie chciałam Wam jeszcze coś powiedzieć, że ponieważ tutaj nabraliśmy liczbę oczek 114 i powiedzmy ona mi tutaj daje około, już Wam tutaj pokazuję, nawet 31 cm. Natomiast zawsze tą górę możemy jeszcze sobie zawęzić, zrobić delikatne okrążenia oczkami ścisłymi bądź ściągaczem. Ja jeszcze do tego dojdę. Natomiast tak jak wcześniej wspominałam, ten wzór jest dobry do małego rozciągania, do małej liczby zwiększeń. Natomiast jeśli chodzi o większe rozmiary, nie wiem jak jest, ale być może się okazać, że takie rozszerzenie jest zbyt ciasne. Gdyby się tak okazało, to ja proponowałabym zacząć od tego pierwszego rzędu w taki sposób, że na zmianę
czasami zostawić jedno oczko łańcuszka i zrobić bąbelek, a następnym razem 2 oczka łańcuszka i bąbelek. Oczywiście trzeba sobie to odpowiednio przeliczyć, żebyście mieli pewność, że Wam dobrze wyjdzie. Liczba 6 również dzieli się przez 2, więc jeżeli dobrze to rozplanujecie, to uzyskacie więcej bąbelków przy niezmienionej liczbie oczek, ponieważ akurat jak dla mnie 30 cm na dekolt już jest wystarczająco i jeżeli nie chciałabym zwiększać o kolejne 12 oczek, bo byłoby za szeroki ten dekolt, to wtedy, tak jak wspominałam, można bąbelki zrobić ciaśniej, gęściej. Wcale nie muszą być tutaj 2 oczka łańcuszka. Może być tylko jedno oczko łańcuszka, ale też nie zawsze, bo wtedy Wam się za bardzo zacznie falować. Chociaż podejrzewam, że takie falowanie też mogłoby być fajne, gdyby szło na początku, a później by się w miarę ładnie wyprostowało. Ja nie tworzę większego rozmiaru, więc też nie potrafię Wam powiedzieć, jak ostatecznie to wyjdzie, ale myślałam nad tym i wydaje mi się, że gdyby co drugi rząd bąbelek był gęściej, to oczywiście stworzyłoby nam się tutaj automatycznie więcej bąbelków, zarówno w panelu przednim, jak i rękawach, więc mielibyśmy tą szerokość już naprawdę na start odpowiednią. Natomiast nie zachowując tą samą szerokość dekoldu, nie zmieniając po prostu i liczby oczek, możemy uzyskać od razu szerokość tutaj przy tych bąbelkach. Proszę Was, spróbujcie. Ja nie jestem w stanie przerobić rozmiarów, nie rozpisuję wzorów, nie sprzedaję, więc po prostu pokazuję mój pomysł, jaki ja robię sobie na mój wymiar, mój rozmiar, ale pamiętajcie, że zawsze, jeżeli jesteście już osobami zaawansowanymi, robiliście jakieś sweterki, można wprowadzać swoje zmiany. Tutaj właśnie jedną z moich zmian jest na początku zrobienie sobie gęściej tych bąbelków. Oczywiście w drugim rzędzie zachowałabym już tą sam ściek, czyli 2 oczka łańcuszka i bąbelek. Jak gdyby pierwszy początkowy, żeby maksymalnie rozszerzyć, tak jak mówię, dla rozmiarów większych, żeby nie tracić, żeby zbytnio nie rozszerzać liczby oczek łańcuszka tutaj przy dekolcie. Mam nadzieję, że mniej więcej wiecie, o co chodzi. Natomiast ja oczywiście już mam zrobioną tą część i tak przyznam się Wam szczerze, że ja ten dekolt robiłam ciut mniejszy, o 6 oczek mniej i troszeczkę żałuję, ale nie szkodzi. Ten, co tutaj Wam pokazałam, jest o wiele lepszy, jest troszeczkę właśnie szerszy i taki by mi się przydał, ale ja myślę, że zrobię sobie też drugą bluzeczkę, może z krótkim czy z długim rękawem. Zobaczymy. Natomiast jeśli chodzi o cały ten panel, tworzymy oczywiście na taką wysokość, jaka Wam odpowiada. Ja mam tutaj raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 takich rzędów i uzyskałam wysokość około 21 cm, tyle mi odpowiada. I teraz oczywiście nie uzyskałam szerokości, którą potrzebuję na sweter, więc będę teraz rozszerzała sweter. Mam 40 cm, więc potrzebuję około 50, więc powiedzmy, że 10 cm brakuje mi. Dlatego powiem Wam teraz, jak to rozszerzyć. Czyli tak, jeśli mówimy o szerokości na płasko jednego panelu, tak jak Wam powiedziałam, chciałam docelowo mieć 50, a mam 40, więc brakuje mi 10, więc potrzebuję 5 cm z tej strony rozszerzyć i 5 cm z tej. Ale to samo będzie oczywiście z panelem tylnym. Też potrzebuję rozszerzyć 5 cm i też 5 z tej strony, więc w sumie rozszerzyć muszę ten bok o 10 cm z tej strony i o 10 z tej. Oczywiście chodzi nam o cały obwód, żeby miał około 100 cm. Chcę, żeby był troszeczkę taki ten sweterek luźniejszy. I teraz tak, jak wiemy, o ile centymetrów chcemy mniej więcej rozszerzać, przykładamy sobie centymetr i sprawdzamy, ile takich bąbelków wchodzi nam do 10 cm. Myślę, że raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Zrobię na 7 bąbelków, to jest mniej więcej około 10 cm. Nie ma też sensu za dużo, ponieważ my musimy tak naprawdę jeszcze dorobić jeden bąbelek z tej strony tutaj, gdzie były 2 oczka łańcuszka pomiędzy liniami reglanowymi, więc będzie dodatkowo jeszcze w całej obwodzie 4 bąbelki. Przepraszam za moje ręce, po prostu są strasznie poniszczone. Tak się dzieje, jak się niestety robi pewne rzeczy bez rękawiczek, ale nie są brudne, więc od razu mówię, że to nie są brudne ręce. Dobrze, słuchajcie, kończymy oczywiście po połączeniu tutaj z tym bąbelkiem i będziemy teraz sobie wydzielać rękaw, czyli tak, tak jak Wam wcześniej wspominałam, chcę sobie zrobić 7 bąbelków po tej stronie i 7 dodatkowych po tej stronie, więc muszę obliczyć, ile muszę nabrać oczek łańcuszka.
7 bąbelków. Potrzebuję 3 oczka, żeby stworzyć bąbelek. Zgodnie z tym, co robiłam tutaj, 2 to oczka przerwy i 1 bąbelek, więc tak będę się trzymała. Więc 7 razy 3 to jest 21, ale muszę dołożyć jeszcze 2 oczka, jako to oczko z boku, te 2 jako przestrzeń, ponieważ my tworząc bąbelek, 2 oczka łańcuszka, bąbelek, 2 oczka łańcuszka, gdybyśmy tworzyli tylko sekwencję 3, w pewnym momencie doszlibyśmy do momentu, w którym brakowałoby nam po prostu tutaj 2 oczek łańcuszka, jeśli mamy bąbelek z poprzedniego rzędu. Dlatego potrzebujemy tutaj jeszcze dodatkowo 2. Oczywiście ja Wam to za chwilkę pokażę, natomiast te 2 sobie po prostu dodaję jako kontynuacja wzoru. I teraz tak, słuchajcie, jestem tutaj w tym miejscu, gdzie łączyłyśmy i muszę tutaj zrobić troszeczkę taki mirszmersz, ponieważ chcę, żeby to ładnie wyglądało. Muszę się wrócić i na tym zrobić taki bąbelek. Zrobię to w taki sposób, że, zobaczcie, zrobię sobie oczko łańcuszka, będzie troszeczkę taki odwrócony ten bąbelek, ale już Wam pokażę. Ok, słuchajcie, po połączeniu troszeczkę się cofniemy i zrobimy sobie taki bąbelek w tej przestrzeni, żeby mieć możliwość łączenia rzędów, żeby to ładnie wyglądało. Musimy zacząć mniej więcej w tym samym miejscu, czyli tutaj, więc już pokazuję Wam, jak to zrobić. Czyli tak, zobaczcie, wkładam sobie szydełko pod, przeciągam włóczkę i robię sobie takie pierwsze oczko łańcuszka. Następnie robię ten sam bąbelek. Zobaczcie, raz, 2, 3, 4, przeciągam przez 4 i przeciągam przez 2. To będzie teraz mój początkowy bąbelek, którym będę łączyła ściek i dokładnie wbiję sobie tutaj znacznik. Trochę tak może śmiesznie wyglądać, ale mam nadzieję, że widać, o co chodzi. No i teraz pomijamy część, która tworzyła rękaw, ponieważ od razu tutaj zaraz przy brzegu mam rękaw, więc od razu nabieram 23 oczka łańcuszka, czyli teraz raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Pomijam rękaw. Wyszukuję sobie dokładnie tej samej stronie, tej samej pętelki tutaj i również robię bąbel, czyli od razu robię narzut i przechodzę do zrobienia tego bąbelka. 2, 3, 4, przez 2 i przez 1. Czyli tak to będzie mniej więcej wyglądało. Zaczynamy tutaj od bąbelka. Mamy 23 oczka łańcuszka, w środku bąbelek. I teraz przechodzimy do wzoru. Kontynuujemy dosłownie to samo, co robiliśmy, z tym, że w miejscu, gdzie mieliście 2 tutaj bąbelki, robimy 1. Czyli zobaczcie, jedna przestrzeń raglanowa, która była na rękaw, zostaje. Ta linia raglanowa tutaj, jedna jest na rękaw, a drugą wydzielamy na panel. Czyli tak naprawdę rozdzielamy pomiędzy liniami reglanowymi, pomiędzy tutaj tymi 2 oczkami ścisłymi. Tak, 2 oczkami łańcuszka. O. A dalej pracujemy sobie już tak samo, czyli musimy dojść do momentu, gdzie mamy drugi rękaw i znowu podobnie wykonać tak samo nasz ściek. Zobaczcie, ja sobie tutaj cały czas pracuję tak samo, wbijam się w przestrzeń pomiędzy bąbelkami i przerabiam do momentu, aż znowu dojdę do rozdziału podzielenia, wydzielenia drugiego rękawa. Ok, słuchajcie, przerobiłam sobie cały panel, czyli mam z jednej strony pominięty rękaw, zrobione oczko łańcuszka i teraz właśnie jestem na w drugim panelu pod koniec, kiedy tak naprawdę tutaj również musimy wyłączyć rękaw. Przepraszam za pieska, wrócił ze spacerku i nie wiem, gdzie ma spać, bo gdzie indziej nie chce spać, a tu mi po prostu chrapie. Więc będzie troszeczkę niestety odgłosów. Mam nadzieję, że już się zdążyliście przyzwyczaić do tego chrapania, bo ja czasem zapominam, że to chrapanie jest.
Zobaczcie, robimy tak samo. Ta część już wchodzi w skład rękawu, ale ta już jeszcze nie, ponieważ robiliśmy tutaj w tych dwóch oczkach również dodatkową pętelkę, po to, żeby właśnie nie było takiej wielkiej dziury i po to, żeby to ładnie wyglądało. Czyli tutaj też musimy zrobić tak samo, czyli robimy 2 oczka łańcuszka i w przestrzeni pomiędzy 2 łańcuszkami tym razem dodajemy 1 bąbelek. I robimy dokładnie tak samo. Dodaję 23 oczka łańcuszka. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Oczywiście nie powiedziałam tego, ale trzeba sobie popatrzeć, żeby łańcuszek nie był zakręcony, nigdzie nie powywijany, żeby po prostu to ładnie wyglądało. Najlepiej sobie przytrzymywać od razu po zrobieniu. I tutaj znowu pomijam rękaw i znowu robię od razu narzut i tutaj w tym miejscu, gdzie są 2 oczka łańcuszka, przerabiam bąbelek. 2, 3, 4, przez 2. Widzicie, trochę mi się tutaj niestety zrobiła za duża przestrzeń. Muszę jeszcze raz zrobić. Przydałoby się właśnie zrobić narzut, przytrzymać ten narzut i starać się jak najmniejszą tutaj mieć tą przestrzeń. Bliziutką po prostu. Żeby nie powstała niepotrzebna linia, która później będzie wydłużała sweterek. O, teraz już jest lepiej, poprawiłam sobie, więc jest ok. I znowu 2 oczka łańcuszka. Tutaj, gdzie była linia raglanowa, przerabiam tylko 1 bąbelek. I teraz dojdę do początku, w miejscu, gdzie zaczynaliśmy ten rząd i pokażę Wam, jak przerobić ciąg dalszy tutaj, w miejscu, gdzie mamy łańcuszek. Ok, słuchajcie, przerobiłam sobie cały rząd, jestem na początku, dokładnie tak samo jak pokazywałam, czyli w miejscach, gdzie miałam podwójnie, robię już pojedynczy bąbelek. No i jestem tutaj na początku. Teraz łączymy sobie to okrążenie. Oczywiście znowu robię 2 oczka łańcuszka i łączę sobie tutaj z tym bąbelkiem w taki sposób i mamy połączone. Słuchajcie, teraz będziemy robić troszeczkę inaczej, ponieważ musimy przerobić tutaj ten łańcuszek, więc tutaj, żeby znowu zachować taki sam sposób robienia, znowu zrobię od razu w tej przestrzeni tak troszeczkę do tyłu, czyli znowu wkładam szydełko pod tą dziurę, przeciągam sobie tutaj oczko, robię sobie oczko łańcuszka i teraz dosłownie w tym miejscu przerabiam ten bąbelek. Jeszcze raz. Czyli tak. Narzut. Raz. Narzut. 2. Narzut. 3. Narzut. 4. Wyjątkowo jeszcze tak robimy, ponieważ później będzie nam prościej, bo będziemy mieć przestrzeń pomiędzy, ale musimy jeszcze przerobić oczko łańcuszka. No to tak, zaznaczam sobie tutaj to i teraz robię 2 oczka łańcuszka i będziemy teraz pracować tutaj w tym łańcuszku. Czyli tak, tutaj muszę pominąć 2 oczka łańcuszka i w trzecim wbijam się i robię sobie bąbelek. Trzeba sobie dobrze popatrzeć, gdzie są te 2 oczka łańcuszka. U mnie tu jest 1 i tu jest drugi. I teraz tak, nie ma znaczenia, czy wbijacie się w tylną, czy w środkową pętelkę. Ja po prostu wbijam się tak w środek, nawet pobierając 2 pętelki, ponieważ jak będziemy sobie obrębiać rękaw, nie potrzebujemy tak naprawdę oczek łańcuszka, tylko będziemy wykorzystywać przestrzeń pomiędzy. Ale to powiem Wam w momencie, kiedy dojdziemy już tutaj do rękawa. Natomiast tutaj musimy zachować dokładnie to samo, co tutaj, czyli przerabiamy teraz oczka łańcuszka i dokładnie tak jak sobie wyznaczyliśmy tyle łańcuszków. Raz, 2 pomijam, w trzeci się wbijam tutaj i przerabiam bąbelek. Raz, 2, 3, 4,
raz i dwa. I znowu 2 oczka łańcuszka i przerabiam. Takich bąbelków powinna mieć w sumie 7, więc dojdę do końca i pokażę Wam, jak połączyć. I zobaczcie, tu dosłownie mam już 6. Raz, 2, 3, 4, 5, 6 i do końca mam 5 oczek łańcuszka i wbijam się właśnie w ostatnie, to trzecie oczko tutaj. Mamy raz, 2, 3, 4 i po to było mi właśnie potrzebne tutaj te 2 oczka łańcuszka, żeby również oczywiście zrobić przerwę. I teraz robimy już tutaj w tej przestrzeni od razu wykonujemy po prostu bąbelek. Tak to mniej więcej będzie wyglądało, czyli mamy przerobiony łańcuszek, a teraz pracujemy cały czas tutaj na tym panelu i znowu dojdziemy tutaj, będziemy robić dalej. Ok, zobaczcie, przerobiłam ten panel i teraz jestem właśnie w tym momencie, gdzie tak naprawdę znowu zrobiłam tutaj pomiędzy i teraz robię 2 oczka łańcuszka i po prostu przerabiam łańcuszek, z tym, że pamiętajcie, że tutaj to oczko łańcuszka jedno ciągnie się od tego słupka, więc ja tutaj muszę tak naprawdę pominąć 3 oczka, ponieważ zaczęłam od oczka łańcuszka, to jest moje oczko. Raz, czyli mamy tutaj to od tego i raz, 2. I teraz w trzecim oczku od mojego łańcuszka wbijam się i tutaj też przerabiam dokładnie tak samo. Czyli mamy coś takiego. I znowu raz, 2. I znowu przerabiamy cały łańcuszek i zaczepiamy później w przestrzeni pomiędzy. Przerabiamy cały panel i dojdę do momentu tutaj, gdzie mam łączenie i pokażę, co dalej. Ok, można powiedzieć, że przerobiliśmy całe okrążenie. Tutaj mamy ten początkowy bąbelek, który troszeczkę był taki robiony wstecz, ale tu mam jeszcze jedną przestrzeń, więc tu zrobię ostatni. Raz, 2, 3, 4 i zrobię 2 oczka łańcuszka. I teraz zobaczcie, że nie musimy robić tego wstecz, ponieważ doczepiliśmy sobie już rękawy tutaj, więc możemy przejść, tak jak przechodziliśmy wcześniej, jednym oczkiem łańcuszka tutaj, o, pod spód. I nie musimy robić wstecz. Ten wstecz był zrobiony tylko tutaj, po to, żeby właśnie można było dokonać ładnego połączenia. I teraz robię właśnie oczko do góry i wykonujemy oczywiście ten sam ściek, tym razem robiąc oczywiście tak samo w tą przestrzeń pomiędzy. Czyli tutaj przez 4 i znowu zaznaczam sobie ten bąbelek. I znowu 2 oczka łańcuszka. Teraz już będziemy mieć prościej, bo mamy przerobione wszystkie dodatkowe bąbelki, więc pracujemy już tylko dookoła, wykonując cały czas ten sam, słuchajcie, ściek. To już będzie naprawdę bardzo proste. Tu już nie ma komplikacji. Czyli tak, wykonujemy te okrążenia dookoła. Za każdym razem łączę sobie tutaj i przechodzę tutaj, żeby mi było po prostu prościej, łatwiej i żeby te łączenia jednak nie robić wstecz, bo można by je robić tutaj wstecz, a jak Wam jest wygodniej, ale myślę, że można też robić tak jak ja tutaj i wtedy też będzie ładnie wyglądało, czyli te wstecz były tylko tutaj. I teraz zobaczcie, jak to u mnie wygląda. Już pokazuję. W chwili obecnej przerabiamy już tylko te przestrzenie dookoła, pomiędzy bąbelkami, cały czas tak samo budujemy sobie nasz panel. Oczywiście będziemy mieć tutaj coś takiego na rękaw. Ten rękaw sobie wykończę po pewnym momencie, jak zrobię sobie panel środkowy, żeby nie odcinać już włóczki, ale przerobię tą część środkową
i powiem, jak będziemy pracować dalej. Oczywiście rękawy i wykończenie ściągacz. Ok, słuchajcie, zrobiłam sobie już bluzeczkę na taką długość, jaką potrzebuję. Ja robię sobie taką krótszą bluzeczkę, więc nie robię dużo takich rzędów. I teraz tak, oczywiście wykończenie może być naprawdę dowolne, ponieważ możecie sobie nawet zrobić ściągacz. Wystarczy zamieścić w odpowiednich tutaj miejscach półsłupki, tutaj po 2 półsłupki, na przykład albo słupki półsłupki nawijane albo słupki i przerobić sobie później w kolejnym okrążeniu taki ściągacz ze słupków reliefowych, przednich i tylnych. Ale ja robię sobie taką bluzeczkę bardzo luźną, bez ściągacza, więc pokażę Wam, jak ja będę sobie zakończała na dole. Jeszcze jedna taka mała uwaga, ponieważ zauważyłam, że gdy robię sobie łączenie przechodząc, tak jak tutaj Wam pokazywałam, cały czas w tą stronę, czyli tutaj w przestrzeń od tej strony, może iść łączenie po skosie, dlatego musiałam robić na przemian. Raz robiłam łączenie po skosie, znaczy raz robiłam łączenie idąc tutaj do przodu, a raz idąc tutaj do tyłu, czyli tak naprawdę tak jak tutaj widzicie, ten był z przodu, ten był z tyłu, ten był z przodu, ten był z tyłu. Dzięki temu zachowujemy równą linię. Oczywiście jest to tylko tyle ważne, że po prostu nie skończycie gdzieś, nie na boku, jakbyście robili, tylko po prostu skończylibyście gdzieś tutaj na środku. Dlatego jednak łączenie na przemian jest tutaj bardzo ważne. Oczywiście, tak jak Wam pokazywałam, wykonywanie z tyłu jest po prostu, polega tylko na tym, żeby cofnąć się, zrobić sobie jedno oczko tutaj, na przykład półsłupek, żeby się lepiej pracowało. I cały czas później pracować sobie już w tej przestrzeni tutaj. Wykonując właśnie taki troszeczkę, on jest taki skośny, ten wzór, ale on się później ładnie ułoży. Ok, to już pokazywałam, to jest tylko taka rada, która mi wyszła po prostu w trakcie robienia tej bluzeczki, że musiałam niestety łączyć w jednym rzędzie cofając się tutaj, a w kolejnym rzędzie po przerobieniu tutaj, czyli po prostu szło tak na przemian. Dobra, i z chwilą, kiedy zadecydujecie, że już jest koniec robienia Waszej bluzeczki, można dowolnie sobie wykończyć, tak jak ja Wam powiedziałam. Ja przerobię delikatnie półsłupkami nawijanymi, ściągając trochę tą robótkę, ponieważ mam szeroką. Jeśli nie macie szerokiej, tylko właśnie wąską, to musicie zrobić w każdym oczku po tyle samo oczek. Na przykład tutaj były 2 oczka łańcuszka, więc robię narzut i przerabiam jedno oczko ścisłe z narzutem. Jeśli nie chcecie zawężać, musicie przerobić 2, ponieważ tutaj były 2 oczka ścisłe, 2 oczka łańcuszka. Następnie wbijam się tutaj w tą przestrzeń, tu gdzie mam tą pętelkę i przerabiam jedno oczko. Tu gdzie miałam 2 oczka łańcuszka, przerabiam 2. Tak naprawdę trzeba sobie na początku przerobić i sprawdzić, czy robótka się bardzo zawęża, czy nie. Natomiast ja, tak jak wspominałam, chcę sobie ją troszeczkę zawęzić, więc w miejscu, gdzie były 2 oczka łańcuszka, przerobię tylko jedno oczko ścisłe z narzutem. I tak za każdym razem. Przez to zmniejszy mi się troszeczkę właśnie szerokość nawet o 1/3, ale potrzebuję ją troszeczkę zawęzić, jednak bluzeczka jest krótsza i nie chcę, żeby mi tak odstawała, więc postanowiłam, że przerobię tutaj takie delikatne wykończenie, żeby właśnie wyrównać krawędź. Oczywiście tych wykończeń może być nieskończona liczba. Wszystko zależy od tego, co Wam się podoba. Ja myślę, że kiedyś przerobię sobie taką bluzeczkę z takim fajnym ściągaczem, może mi się jeszcze uda. I zobaczcie, tak przerabiam, żeby był widoczny łańcuszek. Staram się też trochę mocno nie zaciskać, żeby później przełożyć przez głowę i przez siebie. Dobrze, zrobię sobie tak dookoła. Ok, zrobiłam sobie jedno okrążenie, zmierzyłam, bardzo ładnie leży i tyle wystarczy. Nie będę robiła kolejnych okrążeń. Jeśli chcecie, możecie również pracować dalej, na przykład wybierając tylną pętelkę i stworzyć sobie takie troszeczkę dłuższy ściągacz. To jest kolejny pomysł na ściągacz. Ja jednak tą bluzeczkę zostawię bez ściągacza, więc po prostu ostatnie oczko połączę oczkiem ścisłym, zamknę okrążenie i oczywiście końcówkę trzeba schować we wzorze. I to by był koniec, jeśli chodzi o bluzeczkę dół. Natomiast zajmiemy się teraz rękawami.
Ok, jeśli chodzi o rękawy, ja już jeden skończyłam. Za chwilkę Wam pokażę, jak będziemy robić drugi rękaw. Jeśli chodzi o obrębianie tutaj dookoła, to ja również wykorzystam tą część, którą miałam na dole, żeby połączyć razem z rękawem. Jeśli rękaw wyjdzie Wam za szeroki, pokażę Wam, jak można go zawęzić. Zawężenie robiłam tutaj od dołu i również pokażę Wam, jak to będę wykonywała. Natomiast oczywiście, jeśli chodzi o wykończenie tutaj rękawa na dole, to wszystko zależy, co Wam się podoba. Rękaw może być totalnie robiony cały czas na płasko, a możecie też zrobić takie jak ja, taką falbankę. Ok, to zabieramy się do pracy. Ok, rękaw będziemy robić oczywiście zgodnie z wskazówkami zegara, więc musicie tak zacząć, żeby iść od strony lewej do prawej. Cały czas w taki sposób, żeby oczywiście też wzór, który mieliście na rękawie, był taki sam. Jesteśmy na prawej stronie. Patrzymy sobie tutaj pod rękawem, dokładnie tą część łańcuszka, którą dorabialiśmy. Ja mam tutaj raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7 takich trójkącików. Bardziej mi to zaczęło przypominać trójkąciki. I zajmiemy się teraz doczepieniem włóczki mniej więcej na środku. Oczywiście nie mam tutaj idealnego środka, ale idąc w taki sposób zaczepię sobie tutaj włóczkę, a tutaj będę, jak wrócę, będę miała mniej więcej na środku. Czyli tak, zaczepiam sobie szydełko tutaj i doczepimy włóczkę. Robię pętelkę podstawową i tutaj troszeczkę wcześniej przełożę sobie pętelkę, żeby ona mi tak luźno nie latała. Dosłownie nad tym bąbelkiem przełożę sobie pętelkę, a tutaj przerobię oczko takie ścisłe, żeby zacząć. No i oczywiście robię oczko do góry i teraz będę dokładnie umieszczała te moje trójkąty, te moje bąbelki właśnie w tych miejscach, gdzie mam łańcuszki, gdzie mam luźne oczka łańcuszka. Tutaj mam ładnie, wiem, że mam raz, 2, 3, 4, więc mogę przerobić 4 takie bąbelki. Niestety nie da się uciszyć chrapania. Czyli zobaczcie, mamy raz, 2, 3, 4, przez 4, przez 1 i raz, 2. I teraz zrobię tutaj, tutaj, tutaj. I teraz właśnie, jak dojdę tutaj do tej części, to powiem Wam, jak można sobie tutaj to wykończyć. Dobrze, zrobiłam sobie 4 moje trójkąciki, dokładnie w łańcuszkach, których miałam. I teraz przechodzę tu, gdzie była linia raglanowa na rękawie. Czyli zobaczcie, tu mam taki jeden bąbelek. Na nim również możecie zrobić na przykład pod tym dodatkowy, ale ja nie robiłam w pierwszym rękawie, robiłam dopiero tutaj, czyli jak gdyby zaczepiłam 2 oczka łańcuszka, tutaj o ten pierwszy bąbelek, gdzie jest na dole, czyli dokładnie wbiłam się tutaj i przerobiłam sobie pierwszy bąbelek. Tak naprawdę cała sztuka polega na tym, żeby w miejscach, w których Wam jest wygodnie, w których widzicie, że jest jakaś dziura, w którym by się przydało, po prostu przerobić sobie dookoła tak bąbelki, jak Wam jest wygodnie. Natomiast pamiętajcie, że musicie po prostu to samo zrobić w drugim rękawie. Ja nie zaczepiłam już tutaj bąbelka, a przydałoby się, bo jest wielka dziura, mniej więcej o tą część, ale zrobiłam pierwszy rękaw w taki sposób, więc teraz nie mogę tak zrobić. Cały sweterek jest w ogóle w dziurach, więc tak naprawdę nie ma znaczenia, czy będzie ich trochę więcej, czy mniej. Ok, i znowu 2 oczka łańcuszka i tutaj mamy pierwszą linię raglanową od rękawa, więc tutaj w środku przerobię oczywiście ten mój wzór. Tak naprawdę, tak jak Wam wspominałam wcześniej, robimy dokładnie tak samo rękaw, tylko po prostu na początku musimy sobie pod rękawem powybierać dowolne miejsca, w których widzicie, że przydałyby się stworzyć właśnie bąbel. No i teraz idę tym samym, co było jak gdyby przy tworzeniu właśnie tego korpusu, więc tutaj cały czas przerabiam tylko na łańcuszkach. Pamiętajcie, że oczywiście musimy iść zgodnie z wskazówkami zegara, żeby wzór wyglądał dokładnie tak samo. I teraz przerobię sobie ten rękaw i znowu będę gdzieś mniej więcej tutaj na tym miejscu, gdzie było łączenie i też pokażę Wam, jak ja to zrobiłam. Ok,
Przerobiłam sobie już tą część, którą miałam zrobioną na rękawie wcześniej z naszego raglanu i teraz znowu wchodzę w tą część pod rękawem. Zobaczcie, trzeba sobie popatrzeć mniej więcej, jak wygląda ta strona. Tutaj w miejscu, gdzie miałam 2 oczka łańcuszka rozdzielające jak gdyby te 2 linie raglanowe, obecnie powstały mi 2 takie bąbelki, 2 takie trójkąciki. I to samo muszę zrobić tutaj, ponieważ tutaj w tym miejscu wcześniej jest już gotowy trójkącik, który był z poprzedniego rzędu, więc również kiedy skończę robić już całe okrążenie i również tu, gdzie miałam linię raglanową z rękawa, w środku również robię 1 trójkącik, to tutaj również zrobię sobie 1 trójkącik. Oczywiście, tak jak mówię, sami możecie sobie rozplanować dowolną ilość takich trójkątów, takich bąbelków, w zależności od tego, jak uważacie, że tam, gdzie powinien być. O tyle wzór jest fajny, że właśnie nie potrzebujemy tak naprawdę wybierać oczek, tylko po prostu przestrzeń pomiędzy, jeśli widzimy, że mamy zbyt dużą różnicę, zawsze można zamieścić jeszcze na przykład tutaj, w tym miejscu. Ja, ponieważ tak jak mówiłam wcześniej, muszę się trzymać już określonej liczby, którą miałam w pierwszym rękawie, więc tutaj tak naprawdę tu, gdzie jest ta część, nie robię, tylko dopiero gdzie mam łańcuszek, czyli tutaj. Czyli tutaj sobie jak gdyby dokończę robienie tego mojego trójkącika. I teraz z powrotem wchodzę na tą przestrzeń, gdzie miałam, o tutaj, gdzie miałam właśnie, tu gdzie zaczynałam i gdzie jeszcze mam 1, 2, 3 takie łańcuszki, żeby zaczepić sobie nasz trójkącik. Czyli do końca zrobię 3. Tak jak wspominałam, ważne, żebyście zrobili 2 rękawy tak samo. I umieszczenie takich trójkątów, takich bąbelków jest dosłownie, zależy od Was na wyczucie, gdzie uważacie, że jest za duża przestrzeń, za dużo jeszcze pod pachą. Zawsze można sobie więcej takich przestrzeni umieścić. U mnie tutaj ta przestrzeń właśnie będzie troszeczkę szersza, ale ja chciałam, żeby te 2 bąbelki gdyby były razem ze sobą. Ok. Dokończę tutaj ten rząd, ponieważ tak naprawdę w następnym rzędzie pokażę Wam, jak sobie zmniejszyć. Ok, połączyłam sobie z tym moim pierwszym bąbelkiem, który tutaj tworzyłam. On był w miejscu, gdzie zaczepialiśmy włóczkę. I teraz tak naprawdę można pracować cały czas dookoła, możecie robić sobie cały czas na długość już rękaw, z tym, że wszystko zależy też od tego właśnie, jaki szeroki chcecie mieć ten rękaw. Mój jest troszeczkę za szeroki, więc stwierdziłam, że zrobię w tym rzędzie zmniejszenie. Moje zmniejszenie robię 2 razy, w tym rzędzie, którym teraz Wam pokażę. Następne okrążenie robię bez zmniejszeń i jeszcze raz kolejne robię ze zmniejszeniami. Moje zmniejszenia wyglądają w taki sposób, że w miejscu, gdzie mam 2 kolejne łańcuszki, tutaj przechodzę sobie do tej przestrzeni, gdzie jest łańcuszek, te 2 miejsca przerobię razem, jak gdyby złączę, żeby z tych 2 miejsc powstało mi jedno. A zrobię w taki sposób. Oczywiście oczko łańcuszka, tutaj przerobię tylko dwie takie pętelki i dalszą część właśnie zrobię tutaj. Czyli jak gdyby rozdzielam na pół. Tu przerabiam 2, tu przerabiam 2 i mam teraz te 4 pętelki, tylko po prostu w 2 różnych miejscach. Przełożę teraz szydełko również tylko przez te 4 pętelki, a później znowu przełożę przez 2. Będzie to troszeczkę taki śmieszny bąbelek, taki trochę inny niż te, ale taki mam pomysł na zmniejszenie. Jeśli macie jakiś inny pomysł, to oczywiście możecie sobie sami zaplanować, jak będzie wyglądało to zmniejszenie. Takie zmniejszenie muszę zrobić zarówno z tej strony, jak i z tej, żeby zmniejszało się symetrycznie. Czyli teraz tak, tu zrobiłam jedno zmniejszenie, teraz przerobię wszystkie bąbelki dookoła i zatrzymam się 2 łańcuszki przed. Jak gdyby zmniejszam tylko na linii pod pachą i zmniejszam tylko tutaj jak gdyby z 2 robiąc jedno i tutaj z 2 jedną. Czyli tak jakby pozbywam się tak naprawdę 2 bąbelków. Jak wiecie, tych bąbelków nie jest aż tyle, żeby się nie wiadomo ile ich pozbywać, zmniejszać. Dlatego tutaj zmniejszyłam jak gdyby na początku, a jeszcze dojdę do końca i zmniejszę te 2 łańcuszki razem ze sobą, po prostu przerobię.
Czyli tak, teraz po prostu przerabiam zwyczajnie tutaj w kolejnym miejscu cały czas tak samo ten sam ściek, czyli tutaj się nic nie zmienia. Ok, przerobiłam rękaw dookoła i tak jak wspominałam, również tutaj będę robiła zmniejszenie w tych dwóch łańcuszkach, czyli dokładnie zrobię po dwa takie, powiedzmy, półsłupki tutaj i tutaj, raz i dwa, więc w sumie mam 4 i przełożę włóczkę przez 4 pętelki i teraz przez 2 pętelki i znowu 2 oczka łańcuszka i tutaj łączę z tym oczkiem w taki sposób. Oczywiście może lepiej tutaj będzie zrobić jedno oczko łańcuszka, bo przy tym łączeniu zawsze się wydłuża ten łańcuszek, przez to, że tutaj również pobieram włóczkę i robię oczko ścisłe. Ok. I zobaczcie, mam tutaj troszeczkę takie właśnie zmniejszenia, troszeczkę może nie są jakieś estetyczne i ładne, ale to jest pod pachą i tego nie będzie tak widać. Poza tym nie robię tego dużo, ponieważ tak jak wspominałam, zrobię tylko ten jeszcze jeden rząd zmniejszający, ale dopiero następny. Czyli ten pierwszy teren przerobię cały i dopiero w następnym zrobię zmniejszenie. Ok, przerobiłam sobie cały rząd. Tutaj właśnie poniżej widać te zmniejszenia i tak jak wcześniej Wam wspominałam, ten rząd, który teraz będę robiła, to są również zmniejszenia, czyli dokładnie w taki sam sposób po prostu 2 łańcuszki złączę ze sobą, dzieląc, wykonując tutaj po 2 półsłupki, takie nawijane można powiedzieć, w taki sposób. To będzie moje pierwsze zmniejszenie i drugie zmniejszenie będzie tutaj na końcu i połączę. I później robię już cały czas na prosto. Oczywiście w trakcie robienia możecie cały czas sprawdzać, jaka jest szerokość rękawa, czy Wam taka odpowiada, czy jest jeszcze za wąska, za szeroka, czy już jest odpowiednia. Takich zmniejszeń można zrobić o wiele więcej, nawet do samego końca, jeśli nie lubicie szerokich rękawów. Są troszeczkę inne, ale myślę, że nie ma to jakiegoś większego znaczenia. Natomiast oczywiście rękawy, tak jak Wam wcześniej wspominałam, mogą być całkowicie zrobione na prosto, bądź też mogą być zrobione tak jak ja, tutaj tą wersję falowaną. Dojdę do tego momentu i dokładnie powiem Wam, jak to robię, chociaż pewnie już się domyślacie, ale żeby nie było wątpliwości, oczywiście to pokażę. No i oczywiście jeszcze zapomniałam dodać, że z chwilą, kiedy łączycie sobie na rękawie, też stosuję technikę taką, jak wcześniej Wam powiedziałam przy panelu środkowym, że raz idę do przodu, łącząc oczkiem ścisłym, a raz do tyłu. Dzięki temu zachowuję w miarę prostą linię. Jeżeli będziecie łączyć tylko do przodu, to po prostu będzie szło tak po skosie i wtedy to łączenie może wyjść no tak w zasadzie nie w tym miejscu, co powinno, dlatego polecam robić raz przód, raz tył, wtedy mamy pewność. Oczywiście po skończonym zwężaniu, żeby już sobie tutaj nie mylić, jeśli już skończycie zwężanie, zacząć sobie po prostu na zmianę łączyć rzędy. Dobra, no to robię ten rękaw. Zrobiłam już drugi rękaw, dokładnie tyle samo rzędów, co w pierwszym, po to, aby zacząć już rozszerzać. Oczywiście sami zdecydujcie, w którym miejscu potrzebujecie rozszerzenie. Pamiętajcie, żeby zrobić tyle samo rzędów w jednym, jak i w drugim rękawie. Dobrze, teraz tak jak zdążyliście tutaj pewnie już zauważyć, tworzę sobie taki wzór, który był już na linii raglanowej. To jest dokładnie ten sam wzór, z tym, że żeby go zrobić, musimy sobie w każdej takiej przerwie, gdzie był łańcuszek, wykonać po 2 takie trójkąciki i oczywiście na górze również jest łańcuszek z 2 oczek, czyli tak naprawdę to jest nic innego jak połączyłam sobie ostatni rząd, przechodzę sobie tutaj z przodu, nie ma znaczenia czy z przodu czy z tyłu, ale lepiej się wykonuje z przodu, więc wolę zacząć od tej strony. Robię oczko łańcuszka i w każdej tej przerwie tutaj, gdzie jest oczko łańcuszka, będę po prostu robiła ten sam wzór, tylko po 2 takie trójkąciki. Czyli jest raz, 2, 3, 4, przeciągam przez 4, przeciągam przez 2. To jest oczywiście tutaj moje oczko początkowe. Robię 2 oczka łańcuszka i jeszcze raz w tym samym miejscu wykonuję to samo. I znowu raz,
2, 3, 4, przeciągam przez 4 i przeciągam przez 2. I to samo wykonujemy tutaj. 2 oczka łańcuszka i powtarzamy ten sam wzór. Dzięki temu rękaw się rozszerzy i będzie miał taki fajny wzór, kontynuację tego właśnie, co mieliśmy na górze, czyli tej naszej linii raglanowej. I musimy dokładnie zrobić tak dookoła, czyli w każdym takim miejscu robimy rozszerzenie. O, zobaczcie, w taki właśnie sposób rozszerzam sobie ten rękaw. I znowu tu, 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 dookoła cały czas tak samo, 2 oczka łańcuszka przerwę i wykonuję ten ściek. I gdy go wykonam już dookoła, ok, przerobiłam sobie dookoła, tak jak Wam wcześniej wspominałam, robimy w każdym łańcuszku po dwa takie trójkąciki. I kiedy już zrobimy ostatni, oczywiście łączymy tutaj z tym pierwszym oczkiem. Ja sobie go tak podbiorę, bo nie zaznaczyłam, ale wiem, które to jest. Oczywiście tutaj jeszcze 2 oczka łańcuszka, albo jedno, w zależności od tego, czy bardzo się rozszerza. I teraz cały czas w tych miejscach, gdzie mamy w środku, pomiędzy tymi bąbelkami, robimy cały czas to samo. Czyli tak naprawdę nie robimy ani tutaj, tylko w środku, pomiędzy tymi 2 trójkącikami. Jak gdyby cały czas budujemy sobie ten sam wzór, dokładnie jak robiliśmy przy linii raglanowej. Czyli żeby takie coś powstało, musimy za każdym razem wbijać się w te środkowe i robić wzór. Gdybyście zaczęli robić pomiędzy tutaj łańcuszkami, to znowu by powstały rozszerzenia, dlatego tutaj już nie robimy tak jak we wzorze głównym, tylko po prostu tak jak przy raglanie. Czyli zobaczcie, idąc tym torem zaczynam tutaj od środka, czyli tutaj muszę zrobić po 2. Czyli znowu mamy 1, 2, 4, 2 oczka łańcuszka i znowu w tym samym miejscu. Czyli teraz tak naprawdę to już nie jest rozszerzanie, tylko tworzenie cały czas tak samo, tego samego wzoru. Już rozszerzenie zrobiliśmy właśnie tylko w tym pierwszym rzędzie i więcej się już nie będzie rozszerzało. I zobaczcie, teraz 2 oczka łańcuszka, pomijam tą część, ponieważ to jest tylko część łącząca pomiędzy i wbijam się w środkowy tutaj ten wzór, czyli robię narzut i przerabiam podwójny bąbelek. Oczywiście robimy tak do końca, w zależności od tego, ile potrzebujecie zbudować takich rzędów, a jaką długość rękawa planujecie, to już oczywiście zostawiam Wam, ponieważ sami decydujecie o tym, jak ma ostatecznie wyglądać ta bluzeczka. Już tutaj zrobiłam. No i znowu w następnym będzie tutaj, w tej części. Tutaj pomiędzy będą łańcuszki i będziemy to pomijać. Ja już mam zrobiony ten jeden rękaw i zrobiłam tutaj dosłownie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 takich rzędów. Jeszcze planuję wyprać i ewentualnie zobaczyć, czy się wydłużył, dlatego jeszcze nie skowałam nitki, ponieważ może jeszcze będę musiała podrobić. Natomiast oczywiście jeśli chodzi o wykończenie, dokładnie takie same jak na dole, czyli oczka ścisłe z narzutem, tutaj w te pętelki, które widziałam, które były w miarę ładnie, mogłam się wbić i tak postanowiłam zakończyć. I to w zasadzie, słuchajcie, byłoby na tyle. Oczywiście zostaje nam jeszcze tutaj kwestia ściągacza na górze, ale mieliśmy tutaj na górze ładne półsłupki i ładny łańcuszek, więc w zasadzie mi to odpowiada i nie chcę robić żadnego ściągacza. Jedynie co to, żeby wyrównać sobie tą przestrzeń, jak już skończę robić rękaw, doczepię sobie tutaj włóczkę, mniej więcej w miejscu, gdzie tutaj zaczynałam, może nawet troszeczkę dalej, i postanowiłam, że przerobię sobie po prostu też oczkami ścisłymi z narzutem jedno okrążenie dokładnie, żeby po prostu ładnie wyrównać ten ściek. Nie jest to konieczne, ale jeśli chcecie, możecie po prostu tak zrobić, czyli po doczepieniu włóczki po prostu
wbije się w oczka całe, ponieważ tutaj mieliśmy całe oczka. I dokładnie przerobię sobie takim łańcuszkiem, czyli takimi oczkami ścisłymi z narzutem dookoła. I zrobię tak tylko dosłownie jeden rząd, po prostu żeby ustabilizować sobie tą krawędź. Ona może po prostu być czasami gdzieś krzywo zaczepione oczko, a teraz jest czas, żeby sobie właśnie tutaj ładnie wyrównać dookoła i oczywiście tutaj połączyć oczkiem ścisłym, zamknąć okrążenie. Ja na razie muszę skończyć jeszcze rękaw, więc na razie tego już nie zrobię, ale tak postanowiłam sobie zakończyć tą bluzeczkę. Słuchajcie, i w zasadzie bluzeczka gotowa. Pamiętajcie, że bluzeczkę trzeba wyprać, jeszcze zanim pochowacie nitki, żeby ewentualnie skrócić lub wydłużyć, w zależności od tego, jak tam się po praniu ułoży i też w zależności od tego, jaką włóczką robiliście. Ja mam nadzieję, że Wam się podoba taka bluzeczka. Dajcie znać w komentarzach. Oczywiście serdecznie Wam dziękuję, że dotrwaliście do końca. Dajcie znać, czy Wam się podoba taki rodzaj bluzeczki. Serdecznie Was pozdrawiam. Do zobaczenia. Pa, pa.